Twierdza Wisłoujście to wyjątkowy obiekt militarny w skali Polski, a nawet w skali Europy. Z tego względu, że jest to w Polsce jedyna nadmorska zachowana twierdza, w której zachowały się ślady sztuki fortyfikacyjnej od XV wieku aż po wiek XIX. Zostały podjęte różnego rodzaju działania w ostatnim okresie. Między innymi ma miejsce inwentaryzacja pozostałości architektonicznych. Planujemy lądowe badania architektoniczne na Szańcu Wschodnim, aby wyjaśnić, czy zostały tam pozostałości różnego rodzaju budynków XIX wieku, ale również chcemy rozpoznać teren wód okalających twierdzę i przyjrzeć się, czy nie ma tam jakichś elementów podwodnego dziedzictwa kulturowego. Biorąc pod uwagę wiele ważnych wydarzeń historycznych, jakie działy się w bezpośrednim sąsiedztwie twierdzy, jak również duży ruch statków wpływających i wypływających z portu gdańskiego, możemy oczekiwać, że znajduje się w tych wodach szereg różnych pozostałości związanych z tym bogatym portowym życiem Gdańska, jak również konfliktami zbrojnymi, które toczyły się w bezpośrednim sąsiedztwie twierdzy Wisłoujście. Pracujemy tutaj jako grupa nurków archeologów na zlecenie Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie rozpoznania akwen w pobliżu jednego z oddziałów Muzeum Twierdzy Wisłoujście pod kątem występowania zabytków archeologicznych. Do naszych badań wykorzystujemy jednostkę MS Knurhan. Jest to statek przystosowany do prowadzenia prac podwodnych. Znajduje się tutaj odpowiedni sprzęt, który umożliwia nam skuteczne prowadzenie naszych badań na sprzęcie zawodowym. Dzięki pracom sonarowym posiadamy bardzo dokładny obraz dna tutaj przy twierdzy Wisłoujście. Na tym obrazie widoczne są pewne elementy wystające z dna. Są to anomalie, z których każda może być jakąś pozostałością archeologiczną. Nasza praca polega na weryfikowaniu, czym są te obiekty. Posiadamy ich dokładne pozycje i za pomocą GPS-u geodezyjnego, który umieściliśmy na dziobie jednostki, którą pływamy, napływamy na dany punkt, wrzucamy bojkę z ciężarkiem, kotwiczymy i nurek wtedy po lince od bojki schodzi na dno, no i zazwyczaj trafia dokładnie w punkt, w tą anomalię, którą chcemy zweryfikować. Ze względu na duży ruch na torze wodnym, przy którym prowadzimy badania, staramy nurkować się najbezpieczniej jak się da. Dlatego też korzystamy ze sprzętu używanego w komercyjnych pracach podwodnych. Nurkujemy na maskach pełnotwarzowych, które umożliwiają stałą komunikację z kierownikiem badań. Dobra, Michał, jakbyś mógł opisać, co tam masz? No dobrze, mam 4 małe. Zostają one na około 2 metry. Różnica jest 40
Zerknij, Michał, na zakończenie pala, jak to wygląda. No jest złamane. Pan jest złamany. Nieobrócony. Drewno jest w bardzo dobrym stanie. Poszerzałem zakres poszukiwań o 1,5 metra, zmując się do bojki i okrążając ją. Gruzowisko kamieni i współczesne fale, najprawdopodobniej z nabrzeża. No myślę, że mamy archeologię. W rękach. Ona jest prosta, czy nieco przekrzywiona? Lekko łukowata. Bardzo lekko. Okej, podaj mi jej grubość. No jak około 5 cm. 4-5. Mam kill. Mamy wrak. Wszystkie anomalie sonarowe, które zostały wytypowane do sprawdzenia, zostały sprawdzone. Dzisiaj zabraliśmy się za punkty dodatkowe. No i właśnie Bartek wszedł do wody i znalazł wrak. Jeszcze nie bardzo wiemy dokładnie, co to za jednostka, ale wiemy, że to zdecydowanie jest wrak. Drewno, które znajduje, ewidentnie wygląda jak klepki poszycia statku. W trakcie naszych 10-dniowych prac udało nam się wykonać wszystkie powierzone nam zadania, czyli weryfikację 25 obiektów namierzonych na dnie w pobliżu twierdzy Wisłoujście. Większość z tych obiektów stanowiły pozostałości po współczesnej infrastrukturze portowej. Trafiły się jednak przedmioty, które mogą nosić znamiona zabytku. Pobraliśmy próbki do badań dendrochronologicznych z pali, które zlokalizowaliśmy wzdłuż murów twierdzy Wisłoujście. Ciekawym obiektem, na który trafiliśmy już w ostatniej fazie naszych poszukiwań, okazał się wrak drewnianej jednostki. Elementy wraku leżały na skarpie dosyć blisko samej twierdzy Wisłoujście. Co prawda nie trafiliśmy na żadne przedmioty, które mogłyby jednoznacznie podkreślić chronologię danego znaleziska, ale wierzymy, że dzięki próbkom dendrochronologicznym, które próbowaliśmy w trakcie naszych badań, uda się faktycznie go wydatować. Na odkrytym stanowisku wrakowym wykonaliśmy dokumentację fotogrametryczną. Polegała ona na tworzeniu modeli trójwymiarowych na podstawie serii zdjęć. Z uwagi na to, że część elementów wraku pokryta była warstwą mułu, skupiliśmy się, wykonując fotografię, na elementach, które są odkryte, widoczne. W ten sposób powstał dokładny plan fragmentu wraku. Dodatkowo stworzyliśmy również modele pojedynczych elementów. Stworzone przez nas modele trójwymiarowe posłużyły następnie do wygenerowania
tradycyjnej dokumentacji rysunkowej. Pomimo tego, że twierdza Wisłoujście jest już od wielu lat oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, to jednak wymaga ona kompleksowego rozpoznania, przede wszystkim z przyczyn konserwatorskich, po to, aby można było opracować finalny, ostateczny plan zagospodarowania twierdzy i program funkcjonalno-użytkowy, do końca przemyśleć, jak w przyszłości mogłaby ona się stać ciekawą atrakcją. W ostatnim roku podjęliśmy działania, aby twierdza została wpisana na listę pomników historii Rzeczpospolitej Polskiej. Taki wniosek został przygotowany, został pozytywnie zaopiniowany przez komisję i czeka teraz na podpis prezydenta Rzeczpospolitej.